Hej, to będzie moja propozycja, co zwiedzić w Budapeszcie, będąc z nim 1-2 dni. Budapeszt, sami wiecie, pewnie zauważyliście, że jest ostatnio bardzo popularnym miejscem urlopowym i wakacyjnym. Można go również odwiedzić będąc w Bratysławie. Taka trasa z Bratysławy trwa 2 godziny samochodem i zaraz Wam pokażę, gdzie najlepiej zaparkować w Budapeszcie. My z żoną w tym roku zaplanowaliśmy sobie urlop w ten sposób, że zatrzymaliśmy się w Bratysławie, gdzie spędziliśmy w sumie 2 dni. Natomiast jeden dzień spędziliśmy w Wiedniu, popłynęliśmy tam rejsem, który trwał 1,5 godziny. Relacje z rejsu możecie podejrzeć na kanale mojej żony, w opisie jest link. Oraz jeden dzień spędziliśmy w Budapeszcie, gdzie pojechaliśmy właśnie samochodem. Podrzucam Wam w opisie link do lokalizacji parkingu, który jest w całkiem niezłym miejscu, w dzielnicy Buda. To jest ta część zachodnia. W weekendy jest darmowy, a całą trasę spacerową, tą, którą tutaj zaproponuję, można zrobić w jeden dzień lub na spokojnie w 2, jeżeli macie w Budapeszcie nocleg. Wtedy można więcej pospacerować, bo tutaj w pewnym momencie zalecam jechanie metrem. W Budapeszcie można spędzić tygodnie. Jest mnóstwo wspaniałych miejsc, których tutaj nie wymienię. Zachęcam do zostawienia w komentarzach swoich propozycji, abyśmy sobie wzajemnie pomagali i polecali swoje ulubione miejsca. Z tego parkingu kierujemy się jak chcemy, ale w kierunku Dunaju. Z tej strony rzeki będziemy mieli wspaniały widok na budynek węgierskiego parlamentu. Jest to monumentalny wręcz symbol stolicy Węgier, jak i całego kraju. Wybudowano go w roku 1904, reprezentuje styl neogotycki. Jego długość wynosi 265 metrów, warto się przejść wzdłuż niego. A dotrzemy tam przez most Małgorzaty. Jeżeli macie więcej czasu, to można zwiedzić przy okazji wyspę Małgorzaty, która jest na Dunaju. To jest ciekawe miejsce z licznymi tematycznymi ogrodami. Są tam też restauracje, jest hotel, bardzo duże, piękne miejsce. Przy budynku parlamentu jest duży plac Lajosa Kossuta, gdzie można spokojnie spotkać wielu turystów, porobić sobie zdjęcia. Fajne miejsce, aby też spotkać się z przewodnikiem, czy spotkać się ze znajomymi, czy w ogóle jako taki punkt wypadowy. Spod tego parlamentu zachęcam do skierowania się ku Placu Wolności, z takim ciekawym, dość historycznym pomnikiem. Okoliczne budynki to niezły przykład secesji oraz historyzmu w architekturze. Historyzm to taki nurt polegający na naśladownictwie minionych epok w stylistyce, czyli na przykład gotyk, neogotyk, renesans, neorenesans. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Niedaleko znajduje się plac Świętego Stefana, na którym stoi Bazylika Świętego Stefana. Jest to największy kościół w Budapeszcie poświęcony Świętemu Stefanowi, który był pierwszym królem Węgier. Bazylika po wielu latach budowy i nawet zawaleniu się kopuły w XIX wieku ostatecznie jest obudowana w stylu neorenesansowym. Ciekawostką jest, że pod bazyliką jest 3-piętrowa piwnica, odpowiadająca prawie w wielkości bazyliki. A ponadto pod samym w ogóle placem znajduje się 4-piętrowy podziemny parking, w pełni zautomatyzowany. Sam plac wraz z bazyliką to bardzo ciekawe miejsce, z pewnością warte odwiedzenia, nawet jeżeli macie tylko jeden dzień. Wokół placu jest wiele miejsc, gdzie można sobie wypić kawę lub coś zjeść, ale zalecam jednak iść w kierunku ulicy Váci. To jest taka bardzo popularna ulica, czy też deptak w Budapeszcie. Bardzo turystyczny, spotkacie tam tłumy turystów, ale warto podejść ze względu na ilość kawiarenek, restauracji i takich klimat. My nie byliśmy specjalnie głodni, więc zatrzymaliśmy się tam tylko na langosze. Jest to taki placek z ciasta drożdżowego z dodatkiem ziemniaków, smażony w głębokim tłuszczu, a następnie podany na przykład z czosnkiem i masłem, lub z śmietaną i serem, lub samą śmietaną. Są też bardziej bogate wersje, na przykład z takimi dodatkami, które wręcz przypominają pizzę.
Na ulicy Waci jest też bardzo dużo ciekawych sklepów i butików, galerii. Dojdźcie do końca, ponieważ warto zwiedzić tam na samym końcu bardzo znaną i popularną halę handlową Central Market Hall. Tam z pewnością zostaniecie oszołomieni ilością sproszkowanych papryk, wędlin, kiełbas i innych przysmaków węgierskich bądź pamiątek. Są tam też punkty gastronomiczne i toalety. Sprawdźcie sobie w internecie godziny, w których ta hala jest czynna, ponieważ w niedzielę chyba jest zamknięta, a w soboty jest tylko do godziny 15 czynna. Także jeżeli jesteście w sobotę, to radzę się kierować właśnie ku tej hali najpierw, albo zacząć tylko od niej. Jeżeli w ogóle macie jeszcze trochę siły, to po tej hali to spróbujcie dotrzeć do jednej ze stacji metra, na przykład chodzi mi o żółtą linię M1, która jest najstarszą linią metra w kontynentalnej Europie. Londyn w Europie był pierwszy. Zdziwicie się, jak płytko schodzi się na tą stację. Możecie na przykład dojść do stacji Bajci-Żyliński, wejść do metra i jechać na Plac Bohaterów z pomnikiem milenijnym. Plac Bohaterów to największy i najważniejszy plac w Budapeszcie. Wokół znajdują się bardzo ważne budynki, jak Pałac Sztuki, Muzeum Sztuk Pięknych. Plac przez cały okres swojego istnienia jest miejscem demonstracji politycznych i różnych wydarzeń, jak na przykład podczas powstania w 1956 roku lub w 1989 podczas pogrzebu Imre Nagy. Bardzo dużo ludzi tam wtedy pomieścił. W centrum placu stoi pomnik tysiąclecia, który został wybudowany z okazji hucznie obchodzonego tysiąclecia państwa węgierskiego w 1896 roku. Blisko placu jest kompleks Term Szeszeniego. Są zasilane z 2 źródeł termalnych o temperaturze około 75 stopni. Piękny obiekt i ciekawe doświadczenie. Odwiedziliśmy to miejsce 6 lat temu, tylko że to jest właśnie na jeden dzień. Więc to w zależności jak tam Wam pasuje czasowo, ale nawet warto podejść tylko pod te termy, bo te okolice są bardzo, bardzo ładne i termy też są piękne z zewnątrz. My odwiedziliśmy to miejsce 6 lat temu i spędziliśmy tam kilka ładnych godzin. Przy termach jest park i tam można właśnie sobie się zatrzymać, gdzieś usiąść, wypić koktajl lub jakiś sok. My tamtego dnia, w tym roku, kiedy byliśmy właśnie w Budapeszcie i na bazie tego tutaj polecam moją trasę, my już w tym miejscu postanowiliśmy wracać do samochodu, bo czekała nas jeszcze droga autem do Bratysławy. Wróciliśmy pod Term Szeszeniego metrem nad Dunaj, chyba na tą samą stację, co przyjechaliśmy, i skierowaliśmy się ku Dunajowi, aby zobaczyć jeszcze słynny most łańcuchowy, zbudowany w latach 1839-1849 według projektu angielskiego inżyniera Clarka. Polecam przeczytać sobie w internecie historię tego mostu, bo był nieraz wysadzany. Świetny przykład budownictwa, starej inżynierii. Most, łańcuchy odlewane, te elementy, wszystko bardzo, bardzo to fajnie wygląda. Stąd do auta na wcześniej wspomnianym parkingu jest już blisko. Także bardzo polecam ten spacer, jeżeli macie 1 bądź 2 dni. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze ulubione miejsca w Budapeszcie, co jeszcze turyści powinni zwiedzić, gdzie zalecacie, aby zjedli na przykład gulasz, a gdzie kupić te znane ciastka, kominy, kurtoszkalasze. Ja nazywam się Adam i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Nagrywam o różnych wyprawach, wycieczkach, daję porady bazujące na własnych doświadczeniach. Interesuję się również motoryzacją i lubię gotować. W opisie filmu znajdziecie różne ciekawe linki, odnośniki do trasy spacerowej, link do parkingu oraz link do Wikipedii o wspomnianym moście łańcuchowym. Pozdrawiam, hej.